Klasyczny Xbox jest dziś moją ulubioną konsolą szóstej generacji. Może nie miał aż tylu unikalnych gier jak PlayStation 2, ale wciąż tytuły, które były multiplatformowe na Xboxie wyglądały najlepiej. Miało to swoje uzasadnienie. Microsoft zaprojektował Xboxa jako najmocniejszą konsolę swoich czasów i z tym nie ma co się kłócić. Samo to, że w zasadzie niemal wszystkie gry mogły uruchamiać się w rozdzielczości 480p było sporą niespodzianką. Moc Xboxa przejawiała się też w tym, że kilka gier, które wychodziły na PC-ta, pojawiło się też i na Xboxie. Oczywiście spore znaczenie miały tutaj biblioteki DirectX, które konsola Microsoftu wspierała, a które pozwalały dość szybko przygotować port PC-towego hitu. Oto 10 gier wyciskających wszystko z Xboxa. Zrobienie tej listy wbrew pozorom nie było trudne, przynajmniej nie tak jak w przypadku PlayStation 2. Dead or Alive 3. Ekskluzywnie na Xboxa wyszła trzecia odsłona bijatyki, która została chyba najbardziej zapamiętana za fizykę buforów. Niezależnie co o grze sądzicie, wersja na konsolę Microsoftu była iście imponująca. Gra śmigała bez zająknięcia w 60 klatkach na sekundę w 480p. Postacie dostały imponującą liczbę poligonów, około 15 000 na postać. Dla porównania, postacie w Dead or Alive 2 na PlayStation 2 miały około 7000 poligonów. Przy czym warto pamiętać, że w trzeciej części naraz na ekranie mogły być i 4 postacie plus areny, które również mogły poszczycić się sporą liczbą wielokątów. Najbardziej wrażenie robiła arena w śniegu. O ile padające płatki ograno sprite'ami 2D, o tyle sam śnieg odkształcał się podczas walki. Faktycznie model śniegu reagował na modele postaci i ten powoli się udeptywał. Następny raz, gdy powstanie tak robiący wrażenie śnieg, będzie przy okazji Uncharted 2 na PlayStation 3. Patrząc dalej, nawet Tekken 7 na arenie Arctic Snowfall nie oferował takiej technologii, a gra pojawiła się już na PlayStation 4. Oczywiście była to jedynie estetyka, ale 21 lat temu robiła ogromne wrażenie i do dziś potrafi zaskoczyć. Dead or Alive 3 do dziś wygląda zjawiskowo. W zasadzie trudno uwierzyć, że to gra z szóstej generacji. Płynność, postacie, lokacje, wszystko wygląda nadal wyśmienicie. Panzer Dragoon Orta. Panzer Dragoon, marka, która święciła triumfy na Sega Saturn, powróciła z ostatnią częścią na oryginalnego Xboxa. Postanowiono powrócić do formuły strzelanki na szynach, gdzie postać posiada swobodę ruchu w 360 stopniach. Dorzucono 3 wersje smoków, pomiędzy którymi można się dowolnie morfować. Gra na Xboxa działała w 480p i 60 ramkach na sekundę. Twórcy nie musieli się martwić ograniczeniami jak na Saturnie i mogli pozwolić sobie na pełną swobodę artystyczną. Panzer Dragoon Orta bardzo często jest nazywany najładniejszą grą szóstej generacji i trzeba przyznać, że jest w tym sporo racji. Wystarczy spojrzeć, jak fantastycznie została zaprojektowana woda, ogromni przeciwnicy, lokacje, które nadal do dziś wyglądają świetnie. Technologicznie był to majstersztyk, który korzystał z bebechów Xboxa pełną mocą. Dziś, aby docenić wizualia, wystarczy odpalić go na Xbox One X w natywnym 4K, aby dostrzec więcej szczegółów, które na klasycznym Xboxie były mało widoczne z powodu niskiej rozdzielczości, ale one wciąż tam są, a gra na najnowszej konsoli Microsoftu nadal prezentuje się okazale, tak samo jak w 2002 roku na oryginalnym Xboxie. The Elder Scrolls 3 Morrowind. Nie mogło zabraknąć jednego z najlepszych RPGów tamtych czasów. Bethesda szła drogą, którą rozpoczął Daggerfall. Jednakże Morrowind był grą nowej generacji. Ogromny świat, pełen miast, jaskiń, zamieszkiwały tysiące postaci. Choć Morrowind nie był tak duży jak Daggerfall, to wciąż był ogromny. Nic dziwnego, że poprzedni silnik X-Engine się nie nadawał. Zamiast tego wykorzystano Gamebryo Engine zaprojektowany przez Gamebase, który oferował wsparcie bibliotek DirectX, 32-bitowe tekstury i animację szkieletową. Swego czasu mało było szczęśliwców, którym Morrowind działał w przyzwoitej ilości klatek na sekundę. Szalonym pomysłem było przenieść tak ogromną grę na konsolę Xbox. Zwłaszcza, że konsola miała tylko 64 pamięci RAM, co przy tak ogromnym świecie było sporym problemem. I tutaj dzięki Microsoftowi Bethesda mogła wykorzystać pewną sztuczkę, która pewnie wielu z Was zaskoczy. Podczas loading screenu, gdy brakowało pamięci,
konsola w tle się resetowała. My widzieliśmy oczywiście obraz loading, ale konsola faktycznie wykonuje reset i zwalnia pamięć. Tylko w ten sposób można było obejść zapotrzebowanie na RAM. Gra koniec końców dziś może już nie wygląda tak okazale, ale gracze konsolowi dostali dokładnie to, co gracze PC-towi. Owszem, rozdzielczość była niższa, ale cały gameplay i mechaniki pozostały niezmienione. Do dziś można się zastanawiać, jak to możliwe na konsoli wyposażonej w tak niewielką ilość pamięci. Niestety to miejscami widać, gra ma spore spadki FPS-ów przy bardziej złożonych lokacjach, ale można to wybaczyć. Z drugiej strony tylko Xbox był na tyle mocny, aby Morrowinda udźwignąć i pokazać, że można. Halo 2. Spory sukces Halo, który był zupełnie nową marką na konsolę od zupełnie świeżego gracza na rynku, zaskoczył chyba wszystkich. Nic dziwnego, że Halo 2 było tylko kwestią czasu. Gracze chcieli tego samego, ale więcej i lepiej. Studio Bungie podjęło wyzwanie. Silnik został przebudowany, podkręcono fizykę, co wielu od razu zauważyło, i opracowano prototyp technologii Shadow Volume, który był nową metodą cieniowania, a którą z powodzeniem dopracuje John Carmack przy okazji jednej z kolejnych omawianych tutaj gier. Technologicznie Halo 2 było bardzo zaawansowanym tytułem. Lokacje były ogromne, ciągnęły się po horyzont. Na scenie pojawiało się mnóstwo postaci, a bitwy faktycznie przypominały bitwy, a nie pojedynki naszego wojaka z kilkoma przeciwnikami. Wróciły oczywiście pojazdy jeżdżące i latające. Dzięki kompresji tekstur można było cieszyć się teksturami, których jakość daleko wykraczała poza 64 MB pamięci RAM. Halo 2 okazał się gigantycznym sukcesem. Dzięki Bungie gracze Xboxa dostali niezapomniany tytuł nie tylko pod kątem oprawy, ale i technologii, jakiej na konsolach jeszcze się nie widziało. Ceną za to było jedynie 30 FPS-ów, ale z drugiej strony nie można było mieć wszystkiego. The Chronicles of Riddick – Escape from Butcher Bay. Postać Riddicka, wykreowana przez film Pitch Black, stała się na tyle popularna, że gra była tylko kwestią czasu. Starbreeze Studio podjęło się tematu i stworzyło ciekawą produkcję, która uciekała od schematu strzelanki FPS, a oferowała ciekawą przygodę połączoną ze skradanką i grą przygodową. Tytuł na PC spotkał się ze sporym uznaniem. Nic dziwnego, że Microsoft ostrzył sobie zęby na Riddicka na swoją konsolę. Co ciekawe, port był planowany na PlayStation 2, ale koniec końców z niego zrezygnowano. W sumie patrząc, jak zarżnięto porty Splinter Cella, może to i lepiej. Jednak Xbox był wystarczająco potężny, aby Riddicka ruszyć. Gra również oferowała kilka całkiem niezłych i nowych technologii, jak na przykład normal mapping, który pozwalał oszukać, że obiekt lub postać miała więcej poligonów niż w rzeczywistości. Technika wykorzystywana jest z powodzeniem do dzisiaj. W grze o Riddicku nie mogło zabraknąć dynamicznego oświetlenia. Tutaj pojawiła się nowatorska technologia stencil shadowing i self-shadowing, czyli obiekty mogły rzucać cienie same na siebie. Silnik był na tyle mocarny, że Starbreeze wykorzysta go w next-genowym The Darkness. Wersja Xboxowa Riddicka cierpiała trochę na rozmazaną oprawę. Wynikało to z niższej renderowanej rozdzielczości, która później była upskalowana do 480p, ale wciąż to absolutnie fantastyczna gra, która potrafi bawić do dzisiaj. Unreal 2 The Awakening. Pierwszy Unreal był tytułem niezapomnianym. No, głównie z powodu oprawy, bo sama mechanika strzelania była taka sobie. Druga część Unreala zawsze była w cieniu pierwszej jakiej serii gier Tournament, stawiających na rozgrywkę multiplayerową. Unreal 2 został stworzony na nowym silniku Unreal 2, który wbrew pozorom nie wnosił aż tak wiele nowego. Jedną z nowości było wsparcie dla konsol, jednak przeniesienie gry na konsolę było nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że druga część Unreala wymagała na PC-tach aż 256 MB RAMu, czyli 4 razy więcej niż miał Xbox. Zdecydowano się na pewne cięcia, ponownie obniżono rozdzielczość i upskalowano ją do 480p, przez co gra sprawia wrażenie rozmytej, szczególnie na dalszych tłach. Chyba najgorszą decyzją było obcięcie animacji przeciwników. Wykorzystano to tutaj w połączeniu z Level of Detail. Im dalej jest przeciwnik, tym mniej ma klatek animacji, przez co większość gry obserwujemy ich jakby przez stroboskop. Gra też nie zachwyca płynnością. Widać, że 733 MHz procesor Xboxa to zdecydowanie za mało na wizję Legend Entertainment. Choć dużo zostało wycięte i gra nie przypomina w żadnym punkcie pięknej oprawy z peceta, trudno się nie zgodzić, że gra sprawiała, że konsola Microsoftu pociła się nielicho, próbując wyświetlić wizję twórców. Ninja Gaiden.
Legendarny Ninja Gaiden o jeszcze bardziej legendarnym poziomie trudności tym razem przechodził w perspektywę 3D. Wymagało to zupełnie nowego podejścia do tematu, gdyż gra miała oferować walkę w 360 stopniach. W Ninja Gaiden nie mogło być kompromisów. Błyskawiczna rozgrywka i bloki liczone na ułamki sekund wymagały 60 klatek na sekundę. Początkowo projektowano grę na PlayStation 2, ale główny twórca gry, Tomonobu Itagaki, był zachwycony możliwościami Xboxa i właśnie na tę konsolę natywnie zaczął przygotowywać swoją grę, porzucając wersję na PlayStation 2. Gra działa w 480p w stałych, płynnych 60 klatkach na sekundę. Wizualnie gra prezentowała się niezwykle okazale. Lokacje, choć może nie posiadały aż tylu detali, nadrabiały świetnymi odbiciami na podłogach, a momenty, kiedy wychodziło się na zewnątrz, potrafiły oczarować pięknymi widoczkami. Jednakże, aby to docenić, trzeba było przejść pierwszego bossa, Murai, wyposażonego w nunchako po jakichś 15-20 minutach gry. I dla wielu graczy Ninja Gaiden na tym momencie się kończyło, bowiem zdecydowanie jest to najtrudniejszy pierwszy boss w historii gier wideo. Poziom trudności był absurdalnie wysoki. Niektórzy uważają, że to najtrudniejsza gra szóstej generacji, jeśli nie w ogóle. Bez wątpienia w zestawieniu najtrudniejszych gier będzie wymieniana obok produkcji From Software. Jednakże tylko Xbox mógł dostarczyć grę na odpowiednim poziomie przy takiej jakości oprawie i płynności. Dopiero druga część zawita na PlayStation 3, jak i na Xboxa 360, oczywiście wraz z legendarnym poziomem trudności. Doom 3. Gdy id Software brało się za swój tytuł, można było być pewnym jednego. Będzie to technologiczny majstersztyk. Wszak za sterami siedział genialny John Carmack. Doom 3 nie był wyjątkiem. Krok, jaki zrobiła seria od części drugiej, był wręcz niewyobrażalny. Do tego dochodziła technika zaprojektowana przez Carmacka, która sprawiała, że gra wymagała potężnego komputera, aby działać w miarę rozsądnych klatkach na sekundę. Carmack przede wszystkim wziął się za najważniejszy aspekt produkcji, czyli cieniowanie, które tym razem w połączeniu ze światłem miało być liczone w czasie rzeczywistym i gra doskonale potrafiła to pokazać. Wykorzystano Volume Shadow, jednakże Carmack opracował Stencil Shadowing, a w zasadzie jego wariację, która do dziś nosi nazwę Carmack Reverse. Choć wcześniej Chronicles of Riddick wykorzystywał swoją wariację tej technologii, to jednak Doomowi 3 przypisuje się jej popularyzację. Nie zapomniano oczywiście o normal mappingu, który zyskiwał coraz większą popularność. Jednym z ciekawszych patentów, który zapewne od razu rzucał wam się w oczy w Doomie, to interakcja z komputerami. Zamiast prostego klikania, każdy z komputerów miał interfejs, choć była to oczywiście estetyka, był to jeden z fajniejszych feature'ów produkcji. Ten technologiczny majstersztyk postanowiono przenieść na Xboxa. Pamiętajmy, że GPU konsoli było ekwiwalentem GeForce'a 3, który był już o generację do tyłu niż karty, na których ruszał Doom 3. Gra doczekała się kilku cięć i nie było to nic dziwnego. Od razu rzucała się w oczy niższa rozdzielczość, skalowana później do 480p. Poziomy pocięto na części, wiele z nich uproszczono i trochę pozmieniano, aby Xbox mógł je prawidłowo wyświetlić. Cała reszta pozostała, łącznie z robiącym wrażenie na ówczesne czasy oświetleniem i cieniowaniem. Ceną portu była dość niestabilna płynność. Przy większych akcjach Doom 3 widocznie zwalniał z 30 do kilkunastu klatek na sekundę, ale i tak to, że udało się go uruchomić na Xboxie, było sporym osiągnięciem. Half-Life 2. Dla wielu Half-Life 2 to najdoskonalsza gra wszechczasów. Na portalu Metacritic zajmuje 25. miejsce w najlepszych grach wszechczasów, więc coś jest na rzeczy. Half-Life 2 to przede wszystkim ponownie technologiczny moloch, o którym można rozmawiać godzinami. Od świetnie zaprojektowanych lokacji, postaci, poprzez poruszanie się pojazdami, kończąc na zaawansowanej fizyce, na której opierały się niektóre zadania. Fizyka oparta na silniku Havok była jedną z najbardziej zaawansowanych w grach. Do tego dochodziło wysokiej jakości oteksturowanie. Postacie również były najbardziej realistycznymi w ówczesnych grach, właśnie dzięki doskonale zaprojektowanym teksturom. Gra działała na autorskim silniku Source, który miał imponujące możliwości. Gra była zaawansowana na tyle, że ówczesne konsole nie były w stanie przenieść wizji Valve na ekrany telewizorów, no poza Xboxem oczywiście. Jednakże Xbox był zdecydowanie za słaby na port Half-Life'a. Choć udało się tego dokonać, to trzeba przyznać, że kompromisy były ogromne. Konsolowi
gracze musieli pogodzić się z bardzo niestabilnym klatkarzem, który miejscami spadał do kilkunastu klatek na sekundę. Poziomy zostały mocno pocięte i gra o wiele częściej się dogrywała niż wersja PC-towa, co nie było niespodzianką, patrząc na ilość ramów konsoli. Problem z niewielką ilością pamięci przełożył się na gorsze oteksturowanie i to niestety było sporym problemem. Świetnie zaprojektowane tekstury obiektów w Half-Life 2, które wyglądały doskonale na PC-cie, na Xboxie były zamienione w niewyraźną papkę. Natomiast pod nóż nie poszła rozdzielczość i gra jest wyświetlana w natywnym 480p, co robiło spore wrażenie. Na koniec ciekawostką jest fakt, że Half-Life 2 pokazał się w tym samym roku co konsola Xbox 360, która na swój port kultowej gry poczeka niemal 2 lata. Pomimo dość kiepskiej płynności udało się przenieść pełne doświadczenie Half-Life'a 2 znanego z PC-ów, choć Xbox mocno się pocił, aby unieść ciężar tytułu. Far Cry Instincts Evolution. Choć pierwsza odsłona Far Cry o podtytule Instincts robiła wrażenie, to jednak dość korytarzowa konstrukcja gry nijak się miała do prawdziwych otwartych map w Evolution. Ta druga oferowała dobrą kampanię z elementami mechanik, które pojawią się dopiero w Far Cry 2. Otwarte mapy robiły wrażenie, można było wsiąść na skuter wodny i odwiedzić pobliskie wyspy, aby zmierzyć się z zamieszkującymi je piratami. Grę charakteryzowała świetna fizyka, przeciwników można było wyrzucać w powietrze, wieżyczki strażnicze przewracać. Zawarto też jeden z najbardziej reklamowanych feature'ów Far Cry 2, czyli wędrujący ogień, który spalał połacie terenu. Owszem, tutaj w dość ograniczonej i prymitywnej formie, ale był. Gra wciąż oferowała piękne widoczki znane z PC-towej wersji. Zasięg widzenia był wyjątkowo niewielki, trawa pojawiała się dosłownie kilka metrów przed nami. Gra na możliwości konsol szóstej generacji wyglądała świetnie, pomimo cięć w rozdzielczości. Była na tyle dobra, że później obydwie części zostaną wydane na Xbox 360 pod wspólnym tytułem Predator, ale wciąż posiadacze oryginalnego Xboxa mogli się cieszyć widoczkami rajskich wysp, jakie zarezerwowane były do tej pory dla PC-towców. A które gry według Was wyciskały wszystko z Xboxa? Podzielcie się nimi w komentarzu.